My name is Mike S. and I'm an alcoholic. Dzień dobry, mam na imię Mike S. i jestem alkoholikiem. I always had a fantasy about being surrounded by beautiful women, but I didn't know it would be like this. Ja zawsze miałam takie marzenie, żebym był otoczony pięknymi kobietami, tylko nie wiedziałam, że to będzie tak właśnie wyglądało. Better than nothing. Lepiej niż nic. I'll take it at my age, that's fine. W moim wieku to może być. I'd like to thank Sydney for inviting me to participate this morning. And I'll tell you a little more in a minute why that was even more important. Ja chciałabym podziękować Sydney, że zaprosiła mnie dzisiaj rano i za chwilę wam opowiem, dlaczego to jest takie ważne dla mnie. First, let me just tell you some basics. I've been sober since May the 30th, 1980. Najpierw wam opowiem podstawy. Jestem trzeźwy od 30 maja 1980 rok. And I'm one of those people who came to AA with really no understanding as to why I should get sober. No i ja jestem jeden z tych, który trafił tutaj w AA żadnym zrozumieniem, dlaczego ja powinienem przestać pić. I knew I had a lot of problems and I knew I was a terrible drinker. Wiedziałam, że miałam dużo problemów i wiedziałam, że byłem okropnym pijakiem. But I saw them as two separate issues. Ale widziałam to jako dwa oddzielne problemy. So if people ask me, why do you want to get sober? The only answers I had were things like, my then wife wanted me to get sober. No i jak ludzie zapytali mnie, dlaczego chcesz przestać pić? Moje odpowiedzi wtedy były, bo moja żona wtedy chciała, żebym przestał pić. Or my boss, or the police. Lub mój szef, lub policja. I started drinking when I was 17 years old, right out of high school, and immediately drank badly. Ja zaczęłam pić, jak miałem 17 lat, jak skończyłem liceum. I od samego początku ja piłem po prostu strasznie. If you were somewhere in my drinking days and I was there, you never had to ask, has he been drinking? Jak piłem i w tamtych czasach, jak mnie spotkałeś, to nigdy nie musiałeś pytać, czy on właściwie pije? I not only slur my words, I look slurred, and I act as drunk as anybody I've ever known. Nie tylko bełkotałem, ale wyglądałem jak osoba, która bełkocze. I po prostu zachowałem się bardzo, bardzo pijany. There's a portion in the big book, in the doctor's opinion, Jest kawałek Wielkiej Księgi w opinii lekarza, where Dr. Silkworth says his alcoholic patients had so many problems, it seemed basically impossible to solve them. Dr Silkworth opisuje, że jego pacjenci mieli tyle problemów i tak się piętrzyły, że były prawie niemożliwe do rozwiązania. He used the phrase, the problems were astonishingly difficult to solve. On używał takie słowa, że problemy były zdumiewiająco trudne do rozwiązania. That summer I started drinking out of high school. I had very few problems. Jak zacząłem pić, to było lato, jak skończyłem liceum, nie miałem wiele problemów. I was still healthy, not bad looking, and wasn't in a relationship yet. Ja byłem zdrowy, byłem przystojny, jeszcze nie byłem w związku. So life seemed pretty good. Życie wydawało się okej. 14 years later, I found myself in a lot of difficulty and went to my first AA meeting. 14 lat później miałem wiele kłopotów
i znalazłam się na pierwszym spotkaniu AA. One of my defects of character, if you will, is a certain self-concern and shyness. Jeden z moich wad charakteru, jeśli tak mogę ich nazwać, to jest takie nieśmiałość. So when I walked in that meeting, I felt out of place and terrified. Czułem się, jak wchodziłem na tego meetingu AA, czułem się nieswojo i byłem przerażony. I was scared they would ask me to speak, and I'm afraid to do any kind of public speaking. Bałem się, że poproszą mnie, żebym coś powiedział. I ja po prostu bałem się mówić przed ludziom. Bałem się wymawiać publicznie. But when they didn't ask me to speak, my feelings were hurt. Ale w momencie, kiedy nie poprosili mnie, żebym coś powiedział, to czułem się urażony. And I decided that there was really no problem with me, and I just would not drink on my own. I wtedy zdecydowałam, że ze mną chyba nie ma takiego dużego problemu. Ja po prostu sam z siebie nie będę pił. 3.5 weeks later, I found myself in a facility for alcoholics. 3,5 tygodnia później znalazłem się na takim odwyku dla alkoholików. And I suffered then from a delusion that I suffer from today. I wtedy cierpiałam z takiego złudzenia, z którego nawet dzisiaj cierpię z tego. And that is that I know what it is that's going to make me happy. I to jest, że ja jestem przekonany, że wiem, co spowoduje, że ja będę szczęśliwy, że ja wiem. Now, it never does make me happy, but I believe it each time I have a new idea. No i te pomysły nigdy nie spowodują, że jestem szczęśliwy, ale za każdym razem, jak mam jakiś pomysł, jestem przekonany, że to spowoduje, że będę szczęśliwy. I think I was born disappointed, Ja chyba się urodziłem rozczarowany. that everything will eventually disappoint me and I'll look for some other way to be happy. Mam takie wrażenie, że po prostu wszystko mnie rozczarowuje i znajdę jakiś nowy sposób, żeby być szczęśliwy. Even today, I can tell how my moods are by how many packages I order online. I nawet dzisiaj mogę ocenić swój nastrój według tego, ile zamawiam dla siebie prezentów online. I was in that facility and planning to get a divorce, change jobs, and move to the beach. Byłem w tym odwyku i planowałem rozwieść się, znaleźć nową pracę i przeprowadzić się na plażę. Because I really thought that was the answer to my problems. Ja naprawdę byłem przekonany, że to jest odpowiedź na moje problemy. One night, a little old man from AA came to speak to us. Pewnego wieczoru taki mały staruszek z AA przyszedł do nas i z nami rozmawia. He kind of looked like I look now, unfortunately. Niestety, on trochę wyglądał tak, jak ja teraz wyglądam. Niestety. In fact, I'm going to darken my screen in a minute so I don't have to see myself. Wiecie co, to jest dobry pomysł. Ja chyba ekran zrobię, żeby był trochę ciemniejszy, żebym nie patrzył na siebie. I don't know who he was, but he said something that changed my life. Nie wiem, kim on był, ale on powiedział coś, co zmieniło moje życie. He asked our group, "Do you want to know what I found in Alcoholics Anonymous?" On zapytał naszą grupę, czy chcecie wiedzieć, co ja odkryłem w anonimowych alkoholików? And I thought, no, I don't care what you found. I ja tak pomyślałam, nie, gówno mnie obchodzi, co ty znalazłeś. In fact, it irritated me that he even asked us. Irytowało mnie to, że on nas w ogóle zapytał.
And then he did it a second time. Do you want to know what I found here? No i potem znowu zapytał, czy chcecie wiedzieć, co ja tutaj odkryłam? I hated him Ja nienawidziłam jego. because then he said, I'm going to tell you. Bo wtedy powiedział, że ja wam właśnie powiem. I was so mad, I actually paid attention. Ja byłem tak wkurzony, że postanowiłem go posłuchać. He said he found a higher degree of mental comfortableness, that he had peace of mind. On powiedział, że on odkrył wyższy stopień komfortu, że miał spokój umysłu. I'd never had peace of mind. Ja nigdy nie miałam spokoju umysłu. I was always running and chasing and looking for something. Ja zawsze biegałem, goniłem, coś zawsze szukałem. And whatever it was never existed I cokolwiek to było, po prostu nigdy nie istniało. because the problem deep in me has nothing to do with what I have. Bo problem, który ja mam głęboko w sobie, to nie ma nic wspólnego z tym, co mam lub nie mam. I didn't know it then, but I can't be fixed by things like relationships or cars or jobs or attention. Ja wtedy nie wiedziałam tego, ale związki, uwaga, takie rzeczy mnie nie naprawią. They may all be things that are pleasurable, but the emptiness in me doesn't get fixed by that. To są rzeczy, które są fajne, przyjemne, ale ta pustka wewnętrzna nie może być naprawiona przez te rzeczy. When that man left, and I don't know who he was, he stunned me so much when he talked about the peace in his life that I started to read the big book, Alcoholics Anonymous. Jak ten facet sobie poszedł, on mnie tak zaskoczył, że on odkrył tutaj spokój umysłu, że ja zaczęłam czytać książkę Anonimowi Alkoholicy. And I asked a man to sponsor me that I didn't know. I poprosiłem faceta, którego nie znałem, żeby był moim sponsorem. Because I thought he was rich. Bo ja myślałam, że on był bogaty. Turned out he was going bankrupt that year. Okazało się, że tym rokiem zgłosił upadłość konsumencką. But he had come from Clancy's group, the Pacific Group. Ale on właśnie pochodził z grupy Clancy'ego, grupa Pacific. And he made me start taking actions better than the way I think and feel. No i on wymagał, żebym zaczął działać i podejmować pewne działania lepsze niż to, co ja czułem. He and I stayed together till he died 4 years ago. On był moim sponsorem, dopóki nie zmarł 5 lat temu. When he moved away, he changed his title from sponsor to illegitimate father. Jak on się przeprowadził do innego miasta, on zmienił swój tytuł z sponsora do ojczyma. Every sponsor I've had, including my current sponsor, Bob Darrell, have the ability to help me stay in place with my emotions and not act on them, even though the urges are very strong. Wszystkich sponsorów, których ja miałem do tej pory, łącznie z moim obecnym sponsorem, Boba Darrell, to mają taką możliwość, że pomagają mi nie działać na swoje zachcianki, pomimo, że to są wielkie uczucia w sobie, żeby nie działać pod wpływem tych uczuć. And to give you the short version of what happened, when I was about 90 days sober, I was out of town and the urge to drink came on very strong. No i podam wam przykład. Jak byłem 90 dni trzeźwy, to miałam takie niesamowite... bardzo mi się chciało pić. Miałam takie poczucie, że bardzo mi się chce pić. I was on the way to the store to buy some beer when instead
I asked the higher power to remove my obsession to drink. No i byłem w drodze do sklepu, żeby kupić sobie trochę piwa, ale zamiast tego to zapytałem siłą większą ode mnie samego, żeby odebrała tą chęć picia ode mnie. Immediately, the urge to drink left me, and I wondered if I had just tricked myself. Natychmiast chęć picia odeszła. I zastanawiałam się, czy ja nie robię siebie w konia. It's never come back. But I followed up almost right away because I was in a lot of pain with doing the 4th and 5th steps. No i ta chęć picia nigdy nie wróciła. No ale od razu zaczęłam pracować, bo miałam bardzo dużo bólu związane z tym, że ja przerabiałam wtedy 4. i 5. krok. Pain really is the touchstone of spiritual growth for me. Ból to jest naprawdę to, co spowoduje wzrost duchowy we mnie. I did those 4th and 5th steps, and then my sponsor told me to come home and get the big book out and read about steps 6 and 7. Przerobiłem ze sponsorem krok 4, krok 5. No i potem mój sponsor poprosił, żebym wrócił do domu i z Wielkiej Księgi przeczytał o kroku 6 i 7. Those steps seem so simple and so quick. Te kroki wydają się takie proste i takie szybkie. But like everything else in AA, they become more meaningful to me as the years have passed. Ale tak jak wszystko w AA, że z upływem latach, że te kroki mają coraz większe znaczenie dla mnie. It was easy at first to identify what I thought were defects of characters, and they were. Dla mnie to było bardzo proste, żeby identyfikować te wady charakteru, bo to były te wady charakteru. Things like stealing, cheating, lying, really obvious things. No takie rzeczy oczywiste, na przykład kradzież, kłamstwa, zdrady. To były takie rzeczy proste do identyfikowania. And it was real simple to just say, hey, God, we remove these, and then move on. No i to było takie proste dla mnie. Cześć Bogu, zabierz to ode mnie i jechać dalej. When I work those steps today, they mean much more to me on a much deeper and valuable level. Jak przerabiam te kroki dzisiaj, to mają dla mnie o wiele większe znaczenie na takim bardzo głębokim we mnie poziomie. When I was new, I was lucky to get to hear a man named Chuck Chamberlain speak frequently. Jak ja byłem nowy w AA, to ja miałam taki przywilej, że wielokrotnie usłyszałam takiego speakera Chuck Chamberlain. I even got to spend some time with him at his house alone one day to listen to him talk about his idea of a higher power. Ja nawet miałam taki przywilej, że kiedyś mogłam sam na sam być u niego w domu i słuchać, jak on opowiadał o swojej koncepcji siły wyższej. He had an idea that God was so loving and kind to us that if we surrendered, life could get better. On miał taki pomysł, taką koncepcję, że Bóg jest tak pełny miłości, że jak oddamy siebie w Jego ręce, to życie się poprawi, życie będzie super. I wanted to believe that was true, but didn't believe it. Ja bardzo chciałam wierzyć w to, że to jest prawda, ale ja nie wierzyłam w to. Today I know it's true. Dzisiaj wiem, że to prawda. The difficulty for me as a human is this. I am never sure what I'm supposed to be doing and what God's supposed to be doing. Trudność dla mnie jako człowiek to jest to, że ja nigdy nie wiem, co ja mam robić
i co Bóg ma robić w danym momencie. It's real easy to say, do the footwork, but much more complicated when I'm emotional to decide what the proper footwork is. Jest bardzo proste, żeby mówić działaj, ale jak ja mam emocje i jestem w tych emocjach, to jest trudno wybrać, ale jakie działanie, jak to działanie ma wyglądać. That's why strong sponsorship is so important for me. Dlatego bardzo silne, stanowcze sponsorowanie jest ważne dla mnie. I took the actions that I saw other people in AA do that seemed to be happy, joyous, and free. Ja zrobiłem i zacząłem działać dokładnie tak samo, jak widziałam, jak inni działali w AA, ci, którzy byli radośni, wolni i zadowoleni. Not everybody is mentally deficient and emotionally upset as I am. Nie wszyscy są tacy niedorozwinięci emocjonalnie i umysłowo jak ja. So one of the things I try to avoid today is comparing myself and how I'm doing by the way you appear to be doing. No i jedną rzecz, którą unikam dzisiaj, jest to porównanie siebie do ciebie, jak wydaje mi się, że u ciebie jest. I believe that I can, let me start over. It seems to me that I can be unhappy, depressed, whatever, and it's not directly related to whether or not I work a good program sometimes. Wydaje mi się, że od czasu do czasu mogę być niezadowolony, mogę mieć depresję i nie zawsze to jest powiązane, czy ja dobrze przerabiam program, czy nie. I used to think that if I felt bad at all, I must be doing it wrong. I don't believe that's true anymore. Ja kiedyś myślałam, że jak ja się czuję źle od czasu do czasu, to znaczy, że ja dobrze nie przerabiam program, ale dzisiaj tego nie uważam. Sometimes I just feel bad. Czasem ja po prostu się czuję źle. So it brings me to step 6 and 7 as something that I work today for a specific reason. No i przynosi mnie to do kroku 6 i 7, które przerabiam z jakimś szczególnym, w jakimś poszczególnym celu. When I was getting ready for this talk yesterday or thinking about it, I glanced at the 12 and 12 again on step 6 and 7. Jak przygotowałam się do tego dzisiaj przemówienia, to spojrzyłem na 12 i 12, 12 tradycji, 12 kroków, na krok 6-7, jak tam jest opisane. My defects of character were defined for me as my instincts gone astray. Moje wady charakteru były z definicji moje szalejące instynkty. That while the basic instinct was fine, I always demanded too much from them or too often. No i sam instynkt to jest w porządku, mój instynkt, ale to, co ja robiłem, to wymagałam zbyt wiele i zbyt często tego wszystkiego, tych wszystkich instynktów. The longer I'm sober, the more subtle they appear, and sometimes I can't recognize them. Im dłużej jestem trzeźwy, to się pojawiają tak bardzo subtelnie i czasami nie zdaję z tego sprawy, że one się tak pojawiają. I'll give you a current example. Dam wam przykład z dnia obecnego. Although I have thousands of examples, I'll pick a simple one. Mam tysiące przykładów, ale wybiorę prosty przykład. And one you can't use against me much. I jeden, który nie, mam nadzieję, że nie wykorzystacie przeciwko mnie. I have some of the men I sponsor come to my house on Wednesday evenings.
Niektórych facetów, których sponsoruję, przychodzą do mnie w środę wieczorem, do mojego domu. for a little meeting. Na takie małe spotkanie. And yesterday, a couple of them decided not to come. No i wczoraj dwóch z nich postanowiło nie przyjść. Now, I tried to appear that didn't bother me. No i tak starałem się mieć takie podejście, że no, to mi nie przeszkadza. But secretly, I wish they got COVID. Ale tak powiem wam w tajemnicy, że głęboko w środku miałam nadzieję, że zachorowują na COVID. Not a bad case, but just enough to realize they'd made a mistake, you know? Nie jakoś straszne przypadki, ale o tyle groźne, żeby uświadomili sobie, że popełnili ten błąd. And for those of you who sponsor, you know, sometimes you have to really act better than the way you feel inside. No i ci, którzy sponsorują, sami wiecie, że czasami musimy zachowywać się inaczej niż to, co czujemy w środku. So I had the 12 and 12 out last night. To miałem na kolanie miałam 12/12. And I'm reading about resentments and envy I czytam o urazach and anger. i złości. And one more time, I saw where my instincts had gone astray. No i kolejny raz widziałem, gdzie moje instynkty zaczęły trochę szaleć. I not only wanted to be their sponsor, I wanted to be their ruler. Ja nie tylko chciałam być ich sponsorem, ja chciałam być ich wódcą, ruler? King. Królem. Ended up doing an inventory last night on lots of things that had nothing to do with last night. Ja musiałem zrobić inwenturę wczoraj, moralną, która nie miała nic wspólnego z wczorajszym dniem. And I asked God once again to remove my defects of character. No i znowu poprosiłem Boga, żeby usunął te wady charakteru. If I'm going to have any peace of mind, jeśli ja chcę mieć spokój umysłu, those kinds of problems with other people need to find an easy resolution, an easy answer. Te problemy, które mam z innymi ludźmi, potrzebują jakieś rozwiązanie, potrzebują jakąś prostą, łatwą odpowiedź. Because I can't wish away my defects of character any more than I could my drinking. Bo ja nie mogę po prostu marzyć o tym, żeby moje wady charakteru zostały usunięte, tak jak nie możemy marzyć o tym, żeby moje picie zostało usunięte. Opportunities exist all the time for me to see where I still need growth. Możliwości się ciągle pojawiają i pokazują mi, gdzie ja potrzebuję ten wzrost duchowy. And it generally falls under the big category of a bruised ego. No i bardzo często u mnie się pojawia pod kategorią moje skrzywdzone ego. And I wish to retaliate. I mam ochotę komuś oddać za to. I've been taught not to. Nauczono mnie, żeby tego nie robić. But while I'm stewing or thinking about those kinds of things, of course, I not only can't be happy, but I run the risk that I could drink. No i niestety, jak wałkuję to w głowie, to jest takie ryzyko, że nie tylko, że będę nieszczęśliwy, ale jest ryzyko, że się napiję. So the question that I've always had, or at least initially did, was, does God remove defects of character? To moje pytanie, które kiedyś miałem na początku, czy Bóg usunie te wady charakteru? And if he does God require I know exactly who he is? No i jeśli tak,
czy Bóg wymaga, żebym ja wiedział dokładnie, kim On jest? My personal experience is he does, and he doesn't require me to know who he is. Moje osobiste doświadczenie jest tak, On usunie i nie. On nie wymaga, żebym ja wiedział, kim On jest. I have spent over 40 years dealing with my spiritual side and have come to the belief that my opinions will always change the longer I keep seeking. No i ja przez 40 lat mam takie doświadczenie, że im dłużej pracuję, moje opinie się ciągle zmieniają, dopóki ja będę szukał. There was a doctor who helped our organization and Bill Wilson named Dr. Tebow. Jest taki lekarz, który pomógł Bill Wilson i pomógł naszej organizacji i nazywał się Dr. Tebow. And he's written many things about alcoholics and has come to the conclusion that in Alcoholics Anonymous, our steps are designed to reduce our ego. No i on bardzo dużo pisał o anonimowych alkoholików. I on właściwie pisał, że nasze kroki są tak zaprojektowane, żeby zmniejszyć nasze ego. That the need to be too important, to be too recognized, to be treated too specially is a guarantee to slip back into drinking. No i ta potrzeba, żeby być zbyt ważnym, zbyt uznanym, jest po prostu bardzo krótka droga do powrotu do picia. Or if not drinking, at least a life that is not very pleasant. I jeśli nie picie, może nie picie, ale życie, które nie jest zbyt przyjemne. Chuck Chamberlain said that our defects of character come back because the ego comes back. Chuck Chamberlain powiedział, że nasze wady charakteru powracają, bo nasze ego powraca. That temporarily the ego is reduced in the act of surrender. Że tymczasowo nasze ego jest zmniejszone, jak oddajemy się Bogu. But that because we're human, it always returns. Ale ponieważ jesteśmy tylko ludźmi, powraca. And that's what happened to me yesterday when my guys didn't show up for my meeting. I to właśnie mi się przydarzyło wczoraj, jak moi sponsorowani nie przyszli do mojego domu na to spotkanie. I work the steps primarily because I want to find peace. Ja przerabiam te kroki i je robię cały czas, bo ja chcę znaleźć spokój. Steps 6 and 7 have become more important over the years because I realize that when I'm not at peace, it always goes back to the fact that some way I don't like something in the world. Kroki 6 i 7, im więcej ja je przerabiam, to uświadamiam sobie, że jak ja nie mam tego spokoju, to wynika z tego, że coś mi się nie podoba w tym świecie. And that doesn't mean I've done something bad or that I shouldn't dislike something. Some things are not likable. I to nie znaczy, że ja jestem jakiś zły i że nie powinnam coś lubić. Niektóre rzeczy po prostu nie są takie, że da się ich lubić. But my personality is such that I fight. Ale moja osobowość jest taka, że ja walczę z tym. There's no time to get into it today, but after I got sober, when I was 6 years sober, I became a lawyer. Dzisiaj nie będę to bardzo rozwijał, ale jak ja miałem 6 lat trzeźwości, to ja stałem się prawnikiem. A prosecutor. Prokuratorem. I was paid to fight. Płacili mi pieniądze, żebym walczył. It came naturally. To było dla mnie naturalne. But it also caused problems in my life of finding a way to turn that off
and practice acceptance. No ale to spowodowało bardzo duże problemy w moim życiu osobistym. Jak to po prostu wyłączyć i znaleźć tą akceptację? We tell each other that we can't run our own lives and our lives have become unmanageable. But unfortunately, I have tried to manage my life way too often. No i mówimy siebie nawzajem, że już nie możemy kierować własnym życiem, że nasze życie stało się niekierowalne, ale niestety ja zbyt często próbuję kierować tym własnym życiem. I'm going to stop in a few minutes because I want to open it up for any discussion or your comments. But I want to finish with something a little bit off the topic. Ja za chwilę zakończę, bo bardzo jestem ciekawy waszych spostrzeżeń i pytań, ale teraz coś wam powiem, co jest trochę nie w temacie. The higher power I've come to understand is one who never does anything to punish me or to teach me a lesson in a hurtful way. Siłą wyższą, moja siła wyższa, którą ja dzisiaj rozumiem, to jest bardzo miłująca, kochająca siła wyższa i nigdy nie robi coś, żeby nauczyć mi czegoś albo żebym poczuł coś w jakimś bolesny sposób dla mnie. My own bad actions, Krzywdzący mi sposób. my own bad actions carry their own punishment. Moje własne niefajne albo niedobre działania to są właśnie tą karą. Sometimes when life seems too hard, I forget that God still is in charge of my world. Od czasu do czasu, jak życie staje się bardzo trudne i wydaje mi się, że jest zbyt trudne, to ja zapominam, że Bóg nadal kieruje moim życiem. And it seems like the worst thing in the world has just happened. No i czasami wydaje mi się, że nawet najgorsza rzecz na świecie się wydarzyła. And the defect of character called lack of trust comes back. I taka wada charakteru, tej brak zaufania w sile wyższej wraca. And lots of fear. I bardzo dużo lęku. But from personal experience, I now know that I can't tell when the hand of God is working in my life. Ale z osobistego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że ja nie wiem, jak ręka Boga w jaki sposób działa w moim życiu. And when things work out, I say, why didn't you tell me they were going to work out? I jak wszystko się układa, to zawsze pytam Boga, dlaczego mi nie mówiłeś, że wszystko się ułoży? But we tell each other that every day at a meeting. Ale codziennie mówimy sobie to nawzajem na meetingu. Sometimes I just can't believe it because fear and other defects of character have pushed that away. Ale czasami nie mogę w to uwierzyć, bo lęk i te inne wady charakteru odpychają tą odpowiedź. There's an old saying from a writer named Mark Twain. Jest takie powiedzenie, stare powiedzenie od amerykańskiego pisarza Mark Twain, that Chuck used to have on his desk with a picture. I ten Chuck Chamberlain, Chuck C. miał na swoim biurku z małym zdjęciem. That said, I'm an old man who's had many problems, most of which have never happened. Jestem starym człowiekiem, który miał wiele problemów, większość z nich, które się nigdy nie wydarzyły. That's been my experience since I got sober. To jest moje doświadczenie, odkąd wytrzeźwiałem. I think that's it for the step 6 and 7. I think they're the most, well, that's not true. Let me say that again. I think step 6 and 7 are invaluable if I'm going to ever have peace of mind. Ja uważam, że kroki
krok 6, 7 to są bezcenne, jeśli ja chcę mieć spokój umysłu. Unfortunately, now I need to make some amends for my conduct yesterday. Niestety muszę zrobić jakieś zadośćuczynienia za moje zachowanie wczorajsze. Unless you forgive me, then I'll never make them. Chyba że wy mi wybaczycie, ale wtedy nigdy tego nie zrobię. So, Isabella, that's it for now. So you can open it up to however you guys do it. Thank you. All right, już kończę. Thank you so much, Mike. It was exactly what I needed to hear, so thank you very much. No i teraz mamy czas na komentarze, pytania. Będę tłumaczyła, więc jak chcecie coś powiedzieć, to proszę się odmutować, ale i wolno mówić, ja będę tłumaczyła. So Mike, Nie, lepiej, jeżeli jest napisane w czacie i Iza może wytłumaczyć od czacie. też tak. I wanted to say thank you. You know, I'm trying not to cry every time we have one of these meetings, but Alcoholics Anonymous has brought me people like you in my life. And I mean, it's just amazing. I can't even, you know, and I appreciate you showing up and being willing to come here and carry the message of Alcoholics Anonymous. So I'll just cry more if I say more, so I'm not going to say more. I'm glad you had me, Sydney. I really appreciate it. I Sydney powiedziała, że ona bardzo się stara nie płakać na tych spotkaniach, ale to jest niemożliwe. I bardzo docenia to, że Mike dzisiaj przyszedł i podzielił się swoją historią. To jest bezcenne i bardzo, bardzo dziękuję. Okay. Gosia says in English, thank you very much, Mike. Great share. Thank you. Okay. Czy ktoś ma jakieś pytania? Okay, people are writing, so just give them a minute. You do get a big crowd. Wow. Yeah, definitely. We had to increase the room number even. So it's great. Yeah, AA in Poland has grown leaps and bounds, so it's really amazing. It's impressive. Yeah, thank you. Okay, Chila says, I'll read it first in Polish and then I'll translate it. Za każdym razem, kiedy tu siadam w czwartek, dostaję jakąś odpowiedź od siły wyższej. Dziś też po meetingu wezmę telefon zadośćuczynienia za moje samolubstwo mojemu koledze ze wspólnoty. Dziękuję, Mike. Chila. So, Chila says that every time she sits here, every Thursday, she gets some sort of answer from her higher power. Today, after this meeting, she's going to pick up the phone and she's going to make an amends for her selfish behavior to one of her friends from the fellowship. Thank you, Mike. Okay. And Bogdan, he's from Germany. He asks, read it in Polish, czy w kroku 6 i 7 tylko modli się o usunięcie wad, czy była to ciężka praca, na czym polegała? So Bogdan asks, in your steps 6 and 7, do you only pray for God to remove the defects of character, or is it as well you're putting in some work? What is it based on? What does your step 6 and 7 look like? That's a good question. No, I think I have to put in a lot of work. Ja muszę w to włożyć bardzo dużo pracy. First, maybe one of the hardest things is to practice restraint of tongue and pen. Dla mnie największe wyzwanie jest, żeby ugryźć się w język i żeby nie odpisywać coś. You know, some of the actions I've taken that I've now determined are character defects are on that spectrum. No, niektóre te działania, które ja uważam, że są częścią moich wad charakteru, są po prostu na tym spektrum. But I've had others that were obviously problems for me most of my life and continued to be problems in sobriety. Ja mam inne wady charakteru, które były po prostu wyzwania dla mnie przez całe moje życie i nadal są wyzwania dla mnie w moim trzeźwym życiu.
I always talk about them with my sponsor, but I've done things like going to a therapist, a psychiatrist, or a psychologist, being in groups. I've worked on other defects of character, not to remove them, but just to be able to practice better not doing them. No i ja zawsze omawiam właśnie te wady charakteru, z którymi ja mam kłopot ze swoim sponsorem, ale też byłem gotów robić inne rzeczy. Na przykład spotykałam się z terapeutą, należałam do innych grup. Nie żeby Bóg zabrał te wady charakteru ode mnie, tylko żeby praktykować niekarmienie tych wad charakteru. I'll give you an example of defects of character, not just for myself, but for some of the men I sponsor. A big one has to do with the sexual area. No i dam wam przykład takich wad charakteru, nie tylko moje, ale niektórych mężczyzn, których sponsoruję. Bardzo dużo tych wad charakteru są właśnie w tej sferze seksualnej. So, a man I sponsor now is struggling in that area. And when he really wants some help, he will call me. But when he really wants to go misbehave, he doesn't call. No i to jest trochę tak, że ja mam sponsorowanego, który ma problemy w tej sferze. I jak on chce pomóc z tymi problemami, to on dzwoni do mnie, jak on ma takie poczucie. Ale jak on nie chce wtedy pomocy, to nie dzwoni do mnie i idzie rozrabiać. So, when I'm in a situation similar, whether it's about sex or greed or envy, I have a responsibility, obviously, to try to behave better. But a true defect of character that's active at the moment and flared up, that's where I have to work with my higher power to ask for the strength to behave better. No i to jest trochę tak, że jak ja mam podobne sytuacje i się pojawia, czy to jest w sferze seksualnej, czy to jest w sferze chciwości, czy to jest w sferze innych sferach, to ja się mogę starać, ale jak to się pojawia, to wtedy ja muszę współpracować z swoją siłą wyższą i prosić o tą siłę, żebym zachowywał się lepiej. That's it. To wszystko. Okay. 1 second. Okay. Agnieszka. Mike, dajesz niesamowity spokój i siłę do działania. Dziękuję. Jestem poruszona. Marzyłabym o takim mężu jak ty, ale pewnie nigdy nie dorosłe do takiego ideału. So, Agnieszka says, Mike, you have unbelievable peace of mind and strength. And thank you. I'm very moved. I'm dreaming about having a husband like you, but I don't. But I don't think I'll ever meet that type of ideal. So that's from Agnieszka. Well, that's very nice. Thank you. You could ask my former wives if that's true. But to bardzo miłe, dziękuję. Możesz zapytać moich wszystkich byłych żon, czy to prawda. It might be today. Może na dzień dzisiejszy tak to jest. And you know, the other thing it reminds me of is there were so many things I thought I will never be able to have that actually happened. No, ale wiesz co, że były tyle rzeczy, które ja uważałem, że nigdy nie będę miał, które teraz mam. But a defect of character for me is that I can sit there and feel bad that I won't have it happen, even though I haven't had the chance to have it happen. No i jedna moja wada charakteru, to siedzę się i użalam nad sobą, że to się nigdy nie wydarzyło, ale nawet nie dałam szansy, żeby to się wydarzyło. It's scary to pray for knowledge of God's will, because it may not be my will. I to jest takie straszne. Ja czuję bardzo duży lęk, żeby modlić się o wolę siły wyższej, bo to nie jest moja wola. We tell each other that this too will work out, whatever the problem is.
no, mówimy sobie nawzajem, że wszystko się ułoży, jakikolwiek jest ten problem. But I always want to know ahead of time, how's it going to work out? Because I might not like the answer. Ale ja zawsze chcę wiedzieć, ale jak to się ułoży, bo boję się, że żeby nie będzie mi się podobało. What if it works out miserable? Ale co jak będzie beznadziejnie? But it doesn't. And yet my fears always kick in to tell me, oh no, this one you better handle yourself. Ale tak nigdy nie jest. Ale zawsze moje lęki się odzywają. O nie, ty powinieneś to załatwić sam. On a related subject, I have a friend who's about my age who says that he would be happy if he had dark hair again and lost some weight. Ja mam kolegę, który jest w moim wieku i on ciągle mówi, ja byłbym szczęśliwy, gdybym miał ciemne włosy i gdybym trochę schudł. But I tell him, I knew him when he had dark hair and was thinner, and he wasn't happy then either. No i ja mu mówię, ja cię znałem, jak miałeś ciemne włosy i byłeś szczuplejszy i wtedy też nie byłeś zadowolony. But I always have an idea in my mind of what it is I need. I'm almost going to be happy if I just get this, right? No ja zawsze mam taki pomysł, że ja tylko będę szczęśliwy, jak to się wydarzy. I ask myself every day, what is it I think I need to finally be at peace today? Ja pytam siebie codziennie, co to jest, co ja potrzebuję, żeby nareszcie mieć ten spokój umysłu dzisiaj. And the reality is I could be at peace right now if I could just give up thinking. No i rzeczywistość wygląda tak, że ja mógłbym zdobyć ten spokój umysłu, gdybym tylko mógł przestać myśleć. I hope you get your husband. Mam nadzieję, że kiedyś będziesz miała fajnego męża. Okej. Monika. Dziękuję, Mike, za twoją spikerkę. Ja jestem na początku drogi, ale dodałeś mi siły. Niedawno mi minął 90. dzień. Kilka dni temu pojechałam po piwo. Nie wypiłam go. Na drugi dzień wyrzuciłam. Czułam się taka mała i winna, a ty dzisiaj mówisz, że też to miałeś i nigdy więcej tego nie zrobiłeś. Dziękuję ci za tą siłę. So Monica, it's really nice. She said, "Thank you, Mike, for your chair, for your lead. I'm at the beginning of my path, my journey, but you have given me strength. A short time ago, I just had 90 days sober, but a couple days ago, I went to the store to buy a beer. I did not drink it. The next day, I threw it away. I felt so small and guilty, but today you said that you had the same thing happen to you, and then you never drank again. I wanted to thank you for this strength." That's very nice. I'm proud of you. Tell her that. Sorry, will you? I always cry. Jestem dumny z ciebie. To jest super. It's hard. Here's the thing. Alcohol made life easier in some ways and more fun. It just did. I to jest bardzo trudne, bo słuchaj, alkohol spowodował, że życie było łatwiejsze i przyjemniejsze w bardzo wielu aspektach. It just brought too many problems with it. Ale z tym przyniosło strasznie za dużo problemów. And it's scary to face the world sober and just have to trust when you really don't have any faith at that moment. No i jest bardzo trudno i strasznie, żeby na trzeźwo stawiać czołem życiu. One of the best gifts we can give each other is to be truthful and say, sometimes I just don't have the faith. No i jeden z najlepszych prezentów, które możemy dać siebie nawzajem, to jest przyznać się od czasu do czasu, że ja czasem nie mam tą wiarę. I'm just still human. Jestem tylko człowiekiem. I didn't have the answers when I got here. I don't have them now some days. Ja nie miałam wszystkie odpowiedzi, jak tutaj trafiłam. Dziś też nie mam. And I think that's why taking actions better than the way I think and feel is maybe the most important thing I can do sometimes. I dla mnie najważniejsza rzecz, którą ja mogę zrobić, to działać lepiej niż to, co ja czuję w środku i to, co ja myślę. Thank you. Dziękuję. Okej.
Barbara? Poczekaj chwileczkę, bo ja muszę iść. Oh, okay. Mike, I'm sorry, I have to take off, but I'm going to leave you in very capable hands. Thank you. Well, I love you so much. Thank you again for I'll coming. see you again soon. Yes, you will, sir. All right, thanks. Bye, Sydney. Pa wszyscy. Papa. Sydney musi uczyć. Okej, Barbara, cześć. Czy w czasie pracy z programem to rozczarowanie, o którym wspominałeś, wobec różnych spraw zmniejszyło się? Dziękuję za speakerkę i za tłumaczenie. Pozdrawiam. So Barbara asks, so as you were working or as you work the program, this disappointment that you were talking about these different things, has it gotten smaller? Thank you for your lead, and thank you, Isa, for your translation. So, Some days it's smaller, some days it's just as active as it used to be. niektóre dni to jest trochę mniejsze, ale niektóre dni to jest tak aktywne, jak kiedyś było. I realized a long time ago that, of course, there are various types of personalities that are alcoholic. No i jakiś czas temu zdałam sobie sprawę, że są różne alkoholowe osobowości. There are some people who seem to be very cheerful alcoholics, and others of us who are more depressed. Są różne osobowości. Są jedni, którzy są bardzo radośni, alkoholicy, i są inni, które wydają się, że mają depresję. But that's why it's deadly to try to compare yourself to anybody else. I dlatego to jest po prostu śmiertelne, jak porównujemy siebie do kogoś innego. Last night at my meeting, a man was sharing and talking about how he's always been very anxious. He's a very aggressive, strong man. No i wczoraj na moim meetingu jeden facet się dzielił, że zawsze był taki zdenerwowany. On jest taki bardzo zdenerwowany, agresywny człowiek. And that sitting and trying to meditate for him doesn't help much. No i że siedzenie i medytowanie nie pomaga. What he's learned to do is to accept that that's his personality and find other ways to tie it into the steps to be happy, joyous, and free. No i to, co on zrobił, to zaakceptował, że to jest część po prostu jego osobowości i znalazł jakiś inny sposób, żeby właśnie przerabiać ten krok i żeby to robić, żeby być wolny i szczęśliwy człowiek. Here's what I've learned about not being able to satisfy my disappointment. No i teraz wam powiem, czego ja się nauczyłam właśnie o tym, że ja że ja zawsze będę w jakiś sposób rozczarowany. For example, if I get the idea today that I need a new car, Na przykład, wpadnie mi pomysł dzisiaj, że ja potrzebuję nowy samochód. which I really don't, Nie potrzebuję nowego samochodu. but it can become a convincingly real feeling. Ale to może być bardzo przekonujące, prawdziwe uczucie. I'm able to pause and realize that once the car's in the driveway, I won't like it. Mogę zatrzymać się i tak pomyśleć, że ja wiem, że w momencie, kiedy ten samochód jest, stoi pod moim domem, nie będzie mi się podobał. Well, I might like it, but it won't fix anything. No, może będzie mi się podobał, ale to nic nie naprawi. I'll need something else, I'll think. Jeszcze więcej będę potrzebował. And so I'm able to not stay disappointed anymore as much. No i właśnie w taki sposób moje rozczarowanie się trochę zmniejsza. But when I find myself in an unhappy, disappointed mood, I'm able to realize once some sanity returns that taking the actions I used to take is not going to fix it. No i mogę się trochę uspokoić, ale jak jestem w takim humorze, jak jestem ciągle w takim humorze rozczarowania,
to ja zdaję sobie sprawę, że te same działanie, które kiedyś robiłem, to nie naprawi tego. It's taken away the urgency of having to do something, I guess. No, u mnie to po prostu odjęło takie poczucie, że coś muszę zrobić, żeby to naprawić natychmiast. I used to think that I suffered from delayed clarity. Ja mam takie poczucie, że cierpię z delayed clarity. One second. Spowolnione jasność umysłu. That right after an important decision like I do, I realize I really didn't. Na przykład, tak jak brałem ślub i powiedziałam tak na zawsze, to tak naprawdę to nie chciałem. But the reality is, even if I had made the other decision to say, no, I'm not going to get married, I would have also been disappointed. Ale ja wiem, znając siebie, że gdybym wtedy podjął tą decyzję, że nie chcę tego ślubu, to też byłbym niezadowolony. The awareness of that has freed me from having to make the perfect decision. Świadomość tego uwolniło mnie od tego, że ja muszę podjąć tą doskonałą, słuszną decyzję. Unconsciously, I put an impossibility on whatever my choice is to take away the emptiness in me. Podświadomie ja myślę, że jak ja podejmę dobrą decyzję, to zmniejszy moje rozczarowanie. I'm better off to talk to another alcoholic or go to a meeting or go for a run. Lepiej zamiast podjąć jakąkolwiek decyzję, porozmawiać z drugim alkoholikiem, pójść na meeting AA albo pójść pobiegać. Do you have Amazon Prime in Poland? Tak, mamy Amazon Prime. To jest tak jak Netflix. Yeah, we have it. I can tell how I've done during any given month by how many Amazon Prime packages I've gotten. No, to jest tak jak Allegro, przepraszam, że on wie, jaki jest jego stan emocjonalny w danym miesiącu, ile zamówił dla siebie prezentów z takiego Allegro. I don't have to return as much as I was doing for a while. Nie musi odsyłać tyle jak kiedyś, jak dawno temu. So I guess the answer is no. I'm not as disappointed as I used to be. And when I feel that, I recognize it for what it is. Ja, że tak, że zmniejszyło się to rozczarowanie, chciałam powiedzieć. I jeśli pojawia się, to jestem świadomy, co to dokładnie jest. Jestem świadomy tego. If I'm needy for something, let's say that I don't think you love me enough. If I'm in one of those moods, it is impossible for you to love me enough because I can't feel it satisfactorily. It's not you, it's me. Jak ja mam takie, na przykład jestem w takim humorze czy nastawieniu, że ty mnie nie kochasz wystarczająco, to jest niemożliwe, żebyś kochała mnie wystarczająco, bo dla mnie to nigdy nie będzie wystarczająco. I to nie ma nic wspólnego z tobą. To jest mój problem. If I'm in the wrong relationship, then I can recognize that once I've gotten past the emotional blame on you. No i jak jestem w niewłaściwym związku, ja po prostu to widzę, ale muszę najpierw przejść przez to, że przestaję cię obwiniać za wszystko. Okay. Thanks, Mike. Ewa C. Co dla ciebie znaczy, cześć Ewa, co dla ciebie znaczy całkowita zmiana umysłu? So, Mike, what does it mean to you? This is a big one. What does entire psychic change mean to you? Wow. Should we book another meeting for that one? Yeah. Oh, man. I'll tell you what it means in some ways. It is amazing to me, first of all of a sudden one day I no longer wanted to drink when I drank almost every day for years. Zacznę od tego,
że dla mnie to jest jakiś cud, że pewnego dnia nie chciało mi się pić, jak po prostu całe życie codziennie chciało mi się pić. Zacznę od tego. I think evidence of a psychic change comes also from people like us who go to meetings even when we don't want to. Dla mnie ta całkowita zmiana umysłu, dowód tego jest wtedy, kiedy ja i inni chodzą na tyle meetingów, nawet jeśli nam się nie chce. Another, I think, piece of evidence of psychic change is that I'm willing to give up my way sometimes. Kolejnym dowodem, taką całkowitą zmianę umysłu, to jest to, że czasami robię nie tak, jak ja chcę robić. What it doesn't mean to me is that all of a sudden I'm fixed in one position and I won't revert back to my old ways. Ale to, co na pewno nie oznacza dla mnie ta całkowita zmiana umysłu, to jest to, że ja nie jestem naprawiony, że w każdej chwili mogę się cofnąć do tych starych zachowań, jeśli nie pracuję. That I have to take actions to maintain a psychic change. Że ja muszę ciągle działać, żeby utrzymywać tą całkowitą zmianę. Most of the time. And Większość czasu. that's what I've been taught to do in AA. I to mi nauczono w AA. For instance, it always feels good to be asked to speak somewhere. Na przykład, to zawsze jest fajne uczucie, jak ktoś mnie poprosi, żebym zrobił gdzieś speakerkę. Until the day comes. Dopóki ten dzień nie nadejdzie. And then it's like, why did I say yes? I wtedy jest tak, dlaczego ja powiedziałam tak? And it's because through sponsorship, I've been taught to do what it is I say I'm going to do. That's a big psychic change. No i dla mnie, dzięki bardzo stanowczego sponsora, ja zostałam nauczony, że ja będę robił to, co ja mówię, że będę robił. I to dla mnie jest całkowita zmiana umysłu. The psychiatrist Dr. Thibault writes about us and says that alcoholics are very compliant. Lekarz, psychiatra dr Thibault właśnie napisał, że alkoholicy czasami są bardzo tacy ugodni. That if asked, do you want to go to a movie next week, most alcoholics will say yes. I na przykład, gdyby ktoś zapytał, czy chcesz iść do kina w przyszłym tygodniu, większość alkoholików powie tak. Until the day comes. Dopóki ten dzień nie nadejdzie. And then they don't want to go or don't go. I wtedy nie chcą iść lub nie idą. A real psychic change is when people like me go ahead and do the thing I told you I would do. I dla mnie ta całkowita zmiana umysłu jest to, że ja robię te rzeczy, na które się zgodziłem, że będę robił. That's all my thoughts on psychic change. To są wszystkie moje myśli na całkowitą zmianę umysłu. Thank you, Mike. Aneta, ja bardzo Ci dziękuję za Twoją speakerkę. Jak ja mogę, kochana sponsorka Chilla, dostałam też odpowiedź dziś na moje zmartwienie. Myślałam, że źle robię sugestie, bo jestem nerwowa i rozkojarzona, a przecież jestem perfekcjonistką i robię wszystko jak trzeba i dziś nie działa. Ja po prostu mam zły dzień i już sobie nie strzelam w kolano. Dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam, Aneta. Super, Anetko. So Aneta just wanted to share that she just really wanted to thank you for your lead. Very similarly to her lovely sponsor, Chila, she also got an answer today for her worries. She thought she was doing the suggestions wrong because she was a little bit nervous and a little bit scattered today. And she just realized that, you know, and she's a perfectionist. So she's been doing all the suggestions perfectly and she still has had a bad day. And now she's just not going to beat herself up for it. So she wanted to thank you very much. I think that's great because working the steps and trying to have a spiritual experience aren't like doing math. No i to jest fantastyczne, bo przerobienie programu kroków i staranie się o to duchowe doświadczenie to nie jest jak matematyka.
There's no immediate guarantee of a certain result. Nie jest tam bezpośrednie rezultat, natychmiastowy bezpośredni rezultat działania tego And działania. maybe that's why people give up on the program. I chyba dlatego ludzie rezygnują z programu często. One of the things that helps me the most, and Chuck C. again was an example. He was the most spiritual person I know. I powiem wam przykład, który znowu Chuck Chamberlain mi dał. On był najbardziej uduchowiony człowiek, którego kiedykolwiek znałem. But he shared that sometimes praying is like blowing smoke up a chimney. There's no effect. I on powiedział, że czasami modlitwa dla niego to było jak dmuchanie dymu w komin, że nie było żadnego efektu. And that he had a problem. It was a business problem. I remember what it was. That he caused him to have a year of the damned, as he described it. On kiedyś opowiadał mi, że on miał problem kiedyś, to był problem biznesowy, który miał po prostu, on miał fatalny rok w tym biznesie. Hearing someone with that kind of strong spiritual background struggle helped me realize that sometimes there's just a struggle no matter what your belief is. That being a human means a struggle. No i jak ja słyszałem, że taki uduchowiony człowiek też cierpi i ma problemy, to mi pomogło, że po prostu czasami tak jest, że cierpimy, że mamy problemy, bo to jest bycie człowiekiem. I wish things worked right away. Ja chciałbym, żeby rzeczy działały natychmiast. As I think probably most people do. I uważam, że większość ludzi tak myśli. That's why it's always somewhat embarrassing when it finally works out. And I have to say to God, why didn't you just tell me it was going to work out when he already did? No i dla mnie to jest takie czasami żenujące, że jak nareszcie wszystko się udaje, to ja pytam Boga, dlaczego mi nie powiedziałeś na początku, że wszystko się uda? Bo zawsze się udaje. I don't know how to have perfect trust. Ja nie umiem mieć perfekcyjne zaufanie. No matter how many times it's worked out very well, this one time is the time I'm afraid it won't. Nieważne ile razy się udało super, ja zawsze się boję, że to będzie ten jeden raz, kiedy się nie uda. It's fun, isn't it? Zabawne, nie? Thanks, Mike. Anya says in English, thank you for the meeting, Mike. Thank you very, very much for sharing. Happy 24 for all. Nice. Thank you. Dziękuję. Ania powiedziała, że dzięki Mike za meeting, dzięki bardzo za dzielenie się swoim doświadczeniem, 24 dla wszystkich. Iwona, bardzo dziękuję Mike za podzielenie się swoim doświadczeniem. Jak godziłeś się z tak specyficzną pracę zawodową, z tym, czego nie mogę zmienić? Czy całkowicie ufałeś siły wyższej, czy zdarzyło się czasem robić za Boga? So Iwona she said, thank you for sharing your experience. How did you manage when you were the district attorney, this work that you did with accepting things you cannot change? And did you trust God when you were doing your job, or did you sometimes play the role of God in your job? How did you manage this? Interesting. I did my job the same way I do my life. Some days I had great trust in the higher power, and other days I didn't. Robiłem dokładnie tak samo, jak robiłem w swoim życiu, że niektóre dni to miałam mega zaufanie w sile wyższej, niektóre dni nie. I was the chief of the homicide division. Ja byłam szefem dywizji morderstw, chyba się nazywa. Yeah.
Yeah. Okay, I'm sorry. I'm trying to translate that into Polish. Not words I use often. I byłem szefem tej dywizji. So I would worry sometimes that the truth was not going to really come out in court. Ja po prostu bałem się czasami, że prawda nie wyjdzie podczas sprawy. I did everything I could to make it happen. But like with any concern, there comes a point where I have to either surrender or just be miserable. No i ja robiłam wszystko, żeby ta prawda wyszła na jaw, ale tak jak wszystko inne w moim życiu, że ja albo musiałam czasami się poddać, albo po prostu być bardzo niezadowolonym człowiekiem. So in my work, I ask God to help me to be fair and honest with people. No to w swojej pracy ja po prostu proszę Boga, żeby pomógł mi być sprawiedliwy i uczciwy z ludźmi. And then I always know when I've effectively surrendered because the concern is over. I ja zawsze wiem, kiedy naprawdę poddałam się sile wyższej, bo przestaję się martwić. It doesn't mean I will like the outcome. To nie znaczy, że będzie mi zawsze się podobało to, co się wydarzy. But it means it's okay. It's time to let go and just let God. Ale to znaczy, że to jest okej, że czas, żebym ja się poddał i pozwolił Bogu działać. Thank you. We have one more statement, one more question, and then I think we can wrap up. Jane says, Mike, you are such a positive guy. It is a huge pleasure to listen to you. And I'll just translate that into Polish. Jane powiedziała, że Mike, jesteś bardzo pozytywnym człowiekiem. To jest wielka przyjemność, żeby cię słuchać. And Andrew, it's in English, so I'm going to read it in English and then translate it for the group. Hi Andrew, when the obsessions come fast during the day, what prayer do you use to combat them? Thank you, Mike and Isa. Wtedy, kiedy obsesje cię napadają w ciągu dnia bardzo szybko, jaką modlitwę stosujesz, żeby ich zwalczyć? You know, Andrew, I don't think I have a set prayer. Ja chyba nie mam taką modlitwę gotową na to. I had an obsession hit me day before yesterday that was almost like being hungry. It was that strong and did not go away for a while. Ja miałam przedwczoraj taką obsesję, która mnie tak uderzyła. To było tak, jakbym był po prostu bardzo, bardzo głodny. Była taka silna i nie chciała odejść przez jakiś czas. And I had two choices. One was to go ahead and make the phone call that I was obsessing about. Miałem dwie możliwości. Jeden to było wykonać ten telefon, o którym po prostu miałam tą obsesję. And the other was to ask God for help. And I paused for a moment before I did either, because I wasn't sure which way I wanted to go. No i druga możliwość było, żeby zatrzymać się i poprosić Boga o pomoc. I ja musiałam się zatrzymać, bo ja nie wiedziałem, w którym kierunku pójść. I knew which way I should go, but I didn't want to go that way. Wiedziałem, w którym kierunku powinnam iść, ale mi się nie chciało. The obsession was really strong. Obsesja była naprawdę silna. And so I finally asked God, just in like a discussion, can you take it away? Because I'm about to give in. I poprosiłam Boga, czy możesz tą obsesję usunąć, bo ja zaraz się poddam. It didn't immediately disappear, but the intensity of it started to shrink. I nie zniknęła natychmiast, ale nie była aż tak intensywna. To zaczęło się zmniejszać. And I got up and went and did some physical things. And after a while, the obsession was gone. No i wstałam i zaczęłam robić jakieś fizyczne rzeczy, fizyczne ćwiczenia. I po jakimś czasie obsesja zniknęła.
And that's generally the way I handle that kind of mental obsession. No i ogólnie to jest tak, jak ja radzę sobie z takimi obsesjami. Thank you, Andrew. Thank you, Andrew. Dziękuję.